Witajcie kochani. Dzisiaj mamy 13 lipca, godzina coś przed 10 i objeżdżamy kolejną z moich tras dla Rac. Całkowicie nowa trasa, świeżynka, dopiero co namalowana, a mianowicie poczekajcie, przypomnę sobie nazwę, jak ja ją wymyśliłem, a mianowicie, dziękuję, a mianowicie Vistula's Right Hand River, jeszcze raz powiemy, Vistula's Right Hand Rally, Vistula's Right Hand Rally, tak jest, czyli tłumacząc na polski prawą stroną Wisły. Miałem tutaj dojazdu koło 20 km. Ja tych dojazdów tutaj miałem dojazdu tak naprawdę 20 km trasą szybkiego ruchu ponad. Mówię, tego nie nagrywam, bo wiecie, to jest nic przyjemnego. A tutaj proszę, na dojeździe do Orlenu, skąd zaczyna się ta pętla, rondo obstawione z 4 stron policją, drogówką i dmuchanie. Mówię, kurka, że nie miałem kamery włączonej, byście mieli dmuchanie na wizji ze mną, ale no cóż. Także wracając do traski, Vistula's Right Hand Rally to znowu po raz kolejny ponad 100 km trasy, z czego myślę, że koło połowy idzie wzdłuż Wisły, także powinniśmy mieć całkiem fajne widoczki. Jest to pętla, czyli zaczynamy i kończymy w tym samym miejscu na Orlenie. Teraz mieliśmy tak naprawdę tydzień brzydkiej pogody, także w końcu możemy skorzystać z przesmyków słońca. Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj padało. Dzisiaj też mamy dosyć spory wiatr. Mam nadzieję, że nie wpływa to na jakość dźwięku, że mikrofon tego za bardzo nie zbiera. No i co? Tak jak zwykle tędy nigdy nie jechałem. Także nie wiadomo, czego się spodziewać. Ostatnio bardzo dużo padało, natomiast też jest dosyć sucho wszędzie, więc ziemia to szybko wchłonęła. Myślę, że raczej podmokłości się nie powinniśmy spodziewać. I śmigamy, moi kochani, śmigamy. I moi mili, w stronę Wisły. Widać już jakiś mostek na horyzoncie. Dzisiaj może też się uda coś oblatać dronem. Może jakieś fajne ujęcia. Chyba że deszcze nam pokrzyżują plany. A teraz my gdzie? Na górę? Nie, chyba dołem raczej. Nie możemy na górę jechać. Ale ładnie wygląda ten mostek. Czekajcie, to będzie fajne zdjęcie, kurde. Muszę sobie zawrócić, bo to aż żal. Aż żal nie zrobić zdjęcia. Tak to ładnie wygląda. Pierwszy raz jak jadę trasę, zawsze jadę ciutkę wolniej, bo wiecie, nie wiadomo kurna na co trafimy. Czy będzie jakaś jama? O proszę, czy właśnie coś takiego? Damy radę to przejechać? No nie fajnie, że takie drzewko tu jest. Kurna. Oh my god. Dobra, przejechaliśmy. Aż nam zgasło. Dobra. Mamy to. Dlatego właśnie mówię, że jadę wolniej, bo wypadłbym z zakrętu na pełny, to bym się spotkał z tym drzewkiem.
delikatnie na tych zakrętach, nie chcę tutaj robić wiraży. Jeden z moich filmików poszedł wiralem z panem rolnikiem, który na polu gdzieś tam nas spotkał. Prosił, żeby mu jechać delikatnie, więc tutaj też nie chcę podpadać lokalsom. Też pojedźmy delikatnie, bo jak ja to trasę wrzucę na forum, to zaraz zaczną wycieczki tędy jeździć kolegów motocyklistów, kurna. I powiedziałem kurna nie dlatego, że nie chcę, żeby koledzy jeździli, tylko że mapka pokazywała na wprost, a tutaj ta trasa idzie takimi wichajstrami i to nie zawsze jest na mapce pokazane. Całkiem mamy sporo offu, widzicie, w ogóle praktycznie nie jedziemy asfaltem. Mogę wam się pochwalić. Mam nadzieję, że pod moim częściowym wpływem mój sąsiad z Zapłotu praktycznie, Michał, gorąco pozdrawiam, który dzisiaj zresztą, bo nie spoilerujmy, więc sąsiad z Zapłotu, Michał, oglądając moje filmiki, mam nadzieję, że to częściowo się przyczyniło do jego decyzji, stwierdził, że zapisuje się na prawko. Zrobił to prawko w tempie ekspresowym tak naprawdę. Pojechał na egzamin ponad 200 km, żeby go zdać, bo tam był najkrótszy termin. Zdał za pierwszym. Gratulacje oczywiście. I Michał nie idzie na łatwiznę. Kupił CF Moto 450 i słuchajcie, i jeździ w terenie razem ze mną. Jakieś pierwsze kroki sobie postawialiśmy, ale tak naprawdę nie trzeba było zbyt dużo stawiać, bo Michała wrzuciłem na głęboką wodę i sobie pięknie radzi. Dzisiaj miał ze mną jechać, także już byście go mieli premierowo na odcinku. Natomiast jakieś sprawy rodzinne, wiecie, obowiązki wzywają. Natomiast to jest taka zapowiedź, że myślę, że już niedługo zobaczycie, że zacznę jeździć z kompanem na ładnej biało-niebieskiej maszynie. Jeszcze Michała namawiam, co prawda, żeby zmienił opony, bo CF Moto one wyglądają trochę jak Pirelli STR, które są niby 50/50, natomiast tak przypatrzyłem, tam są chyba CTS-ki w CFC i te opony tam mają trochę jeszcze płytszy bieżnik niż Pirelki i tak jak czytałem, to są 70% asfalt, 30 ołów, więc no, namawiam go gorąco. Napiszcie w komentarzach, też go ponamawiajcie, żeby zmienił opony na coś agresywnego, a może wy jeździcie CF Moto, może macie jakieś sprawdzone opony, co wam się spisuje w terenie. Nie musi być 50/50, może też być bardziej agresywna. Jak coś jest sprawdzone, to i polecacie, to trzeba wypróbować. O, jedzie i kolega na jakiejś maszynie, zobaczcie. Może pogadamy. Siema. Africa Twin. Porobiłem trochę ujęć z drona, ale pierwszy raz, powiem wam szczerze, mi się przytrafiło, że atakowały mnie ptaki. Mówię, kurde, jak mnie jakiś dziobnie, to zaraz dron wyląduje w wodzie i będzie dupa. Zaraz sobie tutaj wolno pojedziemy, żeby się pieski nie zestresowały. I tutaj z nimi idzie. Dziękuję bardzo. Tu sobie łowią jakieś rybki. Dużo sprzętu miał. Jest takie powiedzenie. Dużo sprzętu, mało wdzięku. Proszę, płyną sobie na kajaczkach. Tu też cykniemy foty, a co się będziemy rozdrabniać? Zrobimy parę ujęć.
punkt widokowy mamy zaliczony. Jakaś plaża normalnie. Pewnie tędy normalnie idzie Wisła, jak jest dużo wody. A tu patrzcie, jaka susza. No, wody w ogóle nie ma, kurde. No nie mogę zwalniać, bo się już piaseczki nas pochłaniają. Ale... Fajny teren, kurde, to był. Był fajny teren do zrobienia zdjęcia i tak sobie zrobimy zaraz.